Gości. Dobra. Hmm. Powinno już tu być. Dobra, jest live, więc witam wszystkich. Jeszcze tylko przekręcę sobie e, chyba na odwrót. Właściwości przekształcenia obrazu 180 stopni. Cudnie. I teraz trochę trzeba ten temat rozciągnąć. Dobra. Dobra, jest cudnie. Cudnie. Czacik będzie z boku. Dobra. Wygląda spoko. Powinno też spoko działać. Teraz musimy zrobić sobie jeszcze miejscówkę. Dobra, jeszcze dajcie mi sekundę. Powinno być spoko. Tak. I wszystko widać. Idealnie. Teraz włączę sobie jeszcze jakąś muzykę i powinniśmy. Coś tam powinno być słychać, coś tam powinno być pląkać. Właściwości. Dobra. Jest przechwytywany dźwięk. Cudnie. Dobra. Mm. Dobra, klawiaturka robi wypad. I sobie jedziemy z tematem, jak to się mówi. Dzisiaj w planach na streamie dwie rzeczy. Jedna rzecz to malowanko. Ła, tego białego nie widać. Tu jest krawędź i tu jest krawędź. Dobra, czyli całość się muszę przesunąć trochę. Czyli malowanko tego białego cholerstwa, które jest tutaj. W takie piękne knajty. O, chyba nie będę trafiał w kamerę za bardzo tutaj. Nice. To prawda. Ale jest doświetlony teraz pięknie. Więc malujemy sobie w takie piękne knajty te białe cholerstwo, co jest tutaj. Ewentualnie, jak to się skończy, wątpię. Będziemy sklejali nasze dark mechanikumowe stalkery. Tu sobie zostawię na krawędziach, żebym wiedział, gdzie kamera sięga. To jest górna lewa, górna prawa. Nie, ja muszę to przesunąć bliżej, bo nie dam rady, żeby to było tak daleko. Absolutnie. Tak to jest. Otóż muszę chwilę przestawić stat. Sekunda. Tak to jest. Jak się nie przygotuje wcześniej stanowiska i nie sprawdzi, czy wszystko działa tak, jak powinno. No cóż. Ewidentnie nie. Wypadł mi stąd lampko.
Prawa krawędź tutaj, lewa krawędź tutaj. No i na takiej przestrzeni możemy pięknie pracować. Cudnie. Więc sobie to dajemy tu. To na razie te plastiki odkładamy na bok. Farbę i udostępnienie. A mogłem zacząć godzinę później. Na spokojnie. Nie chciałem na chybcika. Dobra. To ten Facebook. A nie wrzuciłem linka do streama. Fantastycznie. Dobra. Udostępnij w aktualnościach. Tak. Live. Teraz. Dobra. Ostatnie udostępnienie i lecimy z tematem. Fantastycznie. Dobra. Gdzie są moje farbki? Czy ta woda się jeszcze do czegoś nada? A, dacie. Co nie? Jakie to są kolorki w ogóle? To jest ten szary śmieszny. Dobrze pamiętam, to było to. To jest Iron Clay Grey, bo to jest ten. Co nie? A, to jest ten. A, ten czerwony. Ten czerwony, co to było? Hmm. Znaczy muszę zastanowić, czym był ten czerwony. Na pewno złoty to był chyba ten tłusty Emperor Gold. Albo zwykły Gold. Greedy Gold czy Emperor Gold? Potem to wszystko za null oilowałem, to na pewno. Jeszcze jakiś silver na dry brushowanie. I co jeszcze tu zostało ciekawego? Mam złoto, mam podkładek, mam... A czerwony jeszcze potrzebuję. Zobaczmy, House Arrax, tak? Potrzebujemy jakiegoś reference sheeta do tego kolorku, bo może ja nie pamiętam dobrze. Titanicus. House Arrax. Ten czerwony to jest zwykły czerwony, dobra, czyli to jest ten Red Dragon, który potem za null oilowałem. Cudnie. Dobra.
No i chyba tyle. Dobra, kolorki dobrane. Przestawmy sobie je tutaj. Na pewno będzie potrzebne medium. Chyba tylko srebrem to dojechałem. Dobra, mycha na bok. Ty chłopie byłeś tutaj. Tak. Zróbmy miejsce na kolorki. Ściach. Zróbmy miejsce na nasze kuwety. Już w końcu wymienię ten papier. Albo i nie. Wideo. Dobra, miejsce na rączki jest. Tym razem weźmiemy sobie trochę inną. Trochę inne podejście do malowania. Mianowicie. Bierzmy ich tu wszystkich. Nasze brońki. To się w miarę trzyma, to zostawiam na pałąku. Łebki. Tak, brońki i nóżki. W ogóle do nich podstawki już mam gotowe. Gdzieś na pewno. O, proszę bardzo. Piękne podstaweczki już są gotowe dla nich. Siach. Nóżki, ciałka i ten. Dobra, nowe podejście do malowania. Bo normalnie to zebrałem tego tłustego pędzla. To jest chyba jedynka albo dwójka. Opa. Takiego dziada. O dwa Vallejo? Chyba tak, nie wiem. I to jest jedynka, ale tym razem, jak jadę podkładem, to będę próbował z tym do dry brushowania. Nie robiłem tego do tej pory, a widziałem, że ktoś tak nakładał sobie bazę, jak ma takie duże miejsca. No to będę próbował ja, co nie? Więc tak, Iron Clay Clay. To jest ten. Iron Clay Clay. I on będzie mi robił za wszystkie części te mechaniczne i za niektóre części panelowe. To nie? Fu. To takie ze 3-4 krople mi się wydaje. I podobna ilość medium. Chcę, żeby to było w miarę płynne. I będziemy próbowali za chwilę. Jest chłonny ten pędzel. Zobaczmy, czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi. Czy to ma rozum i godność człowieka. Powiedzmy. Ja mam tą kamerę bliżej siebie przesunąć.
Tak, żeby przejechać duże powierzchnie, które są problematyczne. Ło, panie, to jest spoko pomysł, ale do reszty to cienko. Cienko to widzę. Mhm. Gówno widać na tej kamerze trochę. Aha, teraz zupełnie. Dzisiaj walczę z lampkami i ze swoim ustawieniem. Koszmar. Chyba, że nie to złap, chłopie, nie to. Aha, no dobra, po prostu źle ustawiam kamerę. Mam przecież tutaj duży zapas jeszcze. A też nawet kawałek mogę przesunąć. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na świecie, ale jak wiem, u kogoś gdzieś tam widziałem. I czy mi się ten sposób podoba? No niekoniecznie. Dobra. Może ma to sens, jakbym faktycznie cały obszar jako jednorodny bazował, ale tutaj mam takie obszary, których nie chcę tym zaciapać. Więc tylko sobie ten pejzel wkładałem. No cóż, czasami bywa i tak. Jak to się mówi, bez eksperymentowania to się człowiek nie dowie nic. I sobie trochę świeżego papieru. Dobra, więc lecimy klasycznie. A, witam panie Natanie, witam. Sobie właśnie robiłem mały eksperymencik. O, trochę ściszę. Z nowym podejściem do bazowania, ale widziałem, że to nie były efekty, których oczekiwałem. Choć nie powiem, fajne to krycie wyszło. Takie dość jednorodne, ale to jest za duże miejsce, za duży pędzel na tak małe miejscówki, co nie? Upsi. Aha. Mimo tego, że jeszcze muszę sobie farby cofać. Tych zabaw z nowym pędzlem.
W ogóle dzisiaj była premiera nowej edycji Bitewniaka Heresy Horusa. No i powiem, wygląda to spoko. Poza nowym starterem, nowym boksem. mm, Doszły tam nowe figurki Terminatorów, tych Saturnine i wyglądają ciekawie, są śmieszne. I nie tylko Terminatorów, ale też jak oni się nazywają? Dreadnoughtów. Witam panie Patryku, witam. Siemanko, bo wyskoczyłem mi na Facebooku. A widzisz, jednak się przydaje postowanie informacji o streamie na fejsie. Co tam słychać? Ja sobie trochę analizuję nową premierę tego boksa Herezji Horusa trzeciej edycji bitewniaka. Tam raz do malowania swoich wilków. A proszę, proszę, proszę. Kosmiczne wikingi, tak? I tak się zastanawiam, bo zmienili tam trochę w zasadach, jeśli mowa jeszcze o tej herezji Horusa. Na Dużo ludzi mówiło, że taki vibe rogue traderowy, bo tam doszło sporo statystyk nowych. I jestem ciekaw, jak to będzie się grało i jak to będzie w praniu wychodziło, co nie? Bo samo podejście do statystyk wygląda ciekawie. Bo tam się pojawiają statystyki, jak to rozumiałem, psioniczne albo psychiczne, coś takiego. Pojawia się inteligencja, że niby obsługa maszyn, ale nie do końca wiem, jak to może być użyte w trakcie samej gry. Same figurki bardzo spoko. W ogóle sam box startowy jest. Sam box startowy jest tłusty i to tak fest tłusty, bo tak, mamy tam 6 tych nowych wielgalaknych Terminatorów. Mamy jednego nowego Dreadnoughta, który jest wielkości de facto Knighta, bo on jest ogromny, on jest po prostu wow. Mamy jedną wieżyczkę, która jest de facto strukturą, i to taką dużą. Eee, I mamy 40 marinów plus terminatorowego kapitana. Aż tak słabo to wziąłem. Plus kapitana marinesowego. No jest spory ten box, jestem ciekaw ceny. Jak ja miałbym strzelać? 8 stówek lekko. Jak będzie 5 albo mniej, to będę szczerze strokowany, bo za 7 stówek jest Hypestorm, który jest wielkim boksem, więc myślę, że poniżej 8 nie zejdzie. To nie? A gdybym nie był tak mocno wkręcony w Titanicusa, to bym się zaczął poważnie zastanawiać nad tym. I mówisz, że jutro jest preorder tego? No proszę. A tak z ciekawości, te wilki to chyba jeszcze nie te nowe, co nie? Tylko jak te już obecnie dostępne, co nie? Bo tamtych chyba jeszcze nie ma w ogóle. Tamte dopiero będą wysyłane. I w ogóle czy wilki 40 może herezyjne? No to byłoby mi aż bym się pytał. Dobra. More than enough, jak to się mówi. Hmm. Dobra, spróbuję jeszcze raz tym dużym pędzlem. A co tam? Chyba, że ja mam jeszcze jakiś mniejszy. Mam połówkę tego pędzla. Zobaczmy, bo jakbym miał połówkę tego pędzla,
Nie, mam jeszcze grubszy, kurde. Oj, ten Army Painter. Gdzie są moje atraksy? Jest mój podgląd. Oni mają czarne stopy, dobra. O nie, klej puszcza. Trzeba będzie ci podkleić, typie. Tak. O, nawet ładnie. No, wracając jeszcze do wilków, w ogóle myślałem, żeby zrobić sobie w Legiones Imperialis mroczne wilki jako Black Shieldów, no, ale finalnie zrobiłem ten Legion Alpha, bo z jednej strony no w sumie mógłbym, ale z drugiej strony nie ma, przy takiej skali nie będzie to aż tak widoczne i po prostu myślałem, że jest trochę bez sensu. Ale przy okazji się trochę naczytałem o tych Black Shieldach, bo Mroczne Wilki to są Space Wolvesy, które, część oczywiście, nie wszyscy, nie wszystkie, które czwarty, kapitan czwartej kompanii z synów Horusa przeciągnął na stronę Horusa, co nie? Ja muszę to podkreślić, bo on się tak giba. Ciekawa opcja. I to wtedy też się naczytałem o różnych innych Black Shieldach i tego było tona. Czyli na przykład Marines z Legionów Imperatora, znaczy Marines z Legionów przymierzonych z Imperatorem, którzy przeszły, którzy tylko część danego Legionu przeszła na, albo pojedyncze jednostki, na stronę Horusa i w drugą stronę, co nie? Ci, którzy jak zobaczyli, że jest herezja Horusa, to powiedzieli nope i wracamy do Imperatora, co nie? Na przykład tak było z elementami, na przykład Death Guardów, którzy byli na Istwanie 3, znaczy, którzy przygotowali się do zejścia na Istvan 3. To właśnie był Igaro i może kto tam jeszcze uciekł Eisensteinem? Eee, Na pewno jeszcze kilku. Bo już w tej chwili już nie przypomnę nikogo sobie poza Garro chyba. A, trochę tych. W ogóle trochę synów Horusa. Pod koniec już jak dotarli na Terrę, to zaczęli używać z powrotem białych armorów. Nie jako, bo wcześniej mieli, przeszli na zielone synów Horusa i wrócili z powrotem do białych e, tych, no, wilków Luny. Nie jest to dobra metoda. Nie wiem, kto to wymyślił. 2/10. Pędzlem do drybrusha malować bazę w tak specyficznych miejscach. Hmm, Niech sobie będzie. Dobra.
W ogóle myślałem, żeby sobie zagrać dzisiaj w Mechanikusa zamiast malować, ale powiem im dłużej o tym myślałem, tym jakoś, tym jakoś mniej czułem potrzeby, żeby sobie w coś pograć. Nie wiem, ostatnio mnie malowanie jednak mocniej wciąga. Szczególnie, że jednak ten backlog rzeczy do malowania jest obszerny, bo poza tymi nightami mam te konstrukty mechanikum, duże i małe. Dużych jest jeszcze 3 do sklejenia i do pomalowania. Małych jest 8. I co jeszcze? Mam 2 Direwolfy i i jednego Rivera. W ogóle do złożenia i do pomalowania. A już o samych terenach nie mówię. Jeszcze trochę mi zostało sił Mechanicum do Legionus Imperialis. Tych małych skurczybyków. O, czy jest kamera, czy jest kamera? Więc trochę tego jest, jak to się mówi. Nie, no znów sobie farbę całą zużyłem. Tak to jest, jak się eksperymentuje. A wracając jeszcze do tego, do ogłoszeń z nowej edycji tej herezji Horusa. I tak, weszły sobie nowe terminatory, nowe wzory tych. Wiadomo, cały boks marinów, ale też są to nowe wzory pancerzy marinów, chyba tam Mark II, gdzie wcześniej chyba w tych boksach startowych albo boksach marinów były Mark IV, więc to też jest nowość. W ogóle mam nadzieję, że te nowe Terminatory i nowe Dreadnoughty wejdą później do Legiones Imperialis. To byłoby bardzo spoko. Jednak to są bardzo fajne figurki. I takie urozmaicenie zawsze jest bardzo przyjemne. To nie? A jeszcze chyba na dzisiaj streamie wpisałem sobie lekkie omówienie tego, co było na festiwalu czaszki. To jest full showcase, więc to już nie jest festiwal czaszki, to się teraz inaczej nazywa. I w sumie tak jak na poście na fejsie, to jest tona DLC-ków. Przyznam się szczerze, że Herezja Horusa e, czekaj, skupiłem wątek. Przyznam się szczerze, że Herezja Horusa nie jest dla mnie, bo raz i wilki były tam mega słabo napisane, ale Terminatory, Dready to coś cudownego. No, na pewno kupię sobie na półkę. No to warto. A co to za parówka party? Co tu tak cicho? Panie Hańcie, witamy. Mnie trochę kusi, żeby te automatony mechanikum sobie poskładać. Mój mikrofon jest daleko, to może dlatego cicho. Eee, bo jednak są w całkiem w inny sposób zrobione niż mechanikum w 40, co nie?
I tak cały czas mam gdzieś z tyłu głowy nadzieję, że Herezji Horusa w końcu wrzucą faktyczne jednostki Dark Mechanicum, co nie? Bo Legiones Imperialis są. No, na przykład Hello Hello te konstrukty. Ale teraz to mój stream. Teraz to mój stream siemanko witam w mojej kuchni. No, ja ostatnio robiłem siemanko witam w mojej kuchni, jak był nagrywany Titanicus. A mi dzisiaj nie idzie to malowanie. Dzisiaj będziesz budować model Goliata ze StarCraft 2. No, na pewno. Na pewno, na pewno. Żeby nie było, akurat dzisiaj wyciągałem stare druki 3D i mam tam tonę stateczków do Billion Suns. Może w końcu je pomaluję. Ale to kiedyś, kiedyś, kiedyś. Co prawda tam dużo malowania nie ma, bo one są już w czarnym plastiku druknięte. Więc tam de facto tylko zrobić dry brusha takim białym po całości i pomalować e, drobne szczegóły. Potem puścić jakimś jednym kolorkiem, żeby dać kolor frakcji i elo, co nie? Jeszcze mam do pomalowania statek matkę z Homeworlda, więc trochę tego jest. Kiedyś na Iron Hands dostaną jakieś fajne lore, bo ostatnie co było u nich fajne to śmierć Primarchy. No, Iron Handsy generalnie są w herezji Shattered Legionem, więc oni są straumatyzowani. Bo w ogóle jak w Fulgrimie czytałem sobie śmierć tego, jak on się nazywa. E, Brak mi teraz nazwy. Jezu, jak on się nazywa? Zapomniałem, aż zgoogluję. Primarcha tych Iron Handsów. On ma takie śmieszne, takie charakterystyczne imię. Żelaznoręki. Nie, nie żelaznoręki. Znaczy on jest żelaznoręki. Iron Hands Prima. Ferrus Manus, tak. Dokładnie. Ferrus Manus. No mówię, takie no wyjątkowe imię. I jak sobie czytałem w Fulgrimie, jak go no Fulgrim nomen omen dekapituje i co się dzieje w trakcie jego śmierci, daje takie mocne tropy, w jaki sposób imperator stworzył prymarchów i że de facto prymarchowi sami w sobie są istotami osnowy. Tak samo jak jest teoria, że imperator jest że sam imperator jest jednym z pomniejszych bóstw chaosu albo jakąś istotą z osnowy, co nie? I dlatego ogółem inne bóstwa chaosu są wpienione na imperatora za to, że stworzył prymarchów i nie dotrzymał się umowy, co nie? Jest stąd w ogóle inwazja chaosów na świat, na materium. Bo przedtem chaos nie był w ogóle zainteresowany inwazją na materium. Przynajmniej z tego rozumiem, jak to lore wygląda. Po tych 6,5 książki.
Jak sobie powoli ten, no, jadę z tym Legionem, w sensie z 7 tomem i łocie panie, co tam się dzieje? Po prostu to jest powieść stricte, może nie stricte, ale mocno szpiegowska, z cały czas z jakimiś podwójnymi, potrójnymi agentami, bo siłą rzeczy Legion Alpha, e, kontaktami z Eldarami, jest trochę lore na temat samego Imperatora, no i nie powiem, jest ciekawie, jest ciekawie. Imperator Różnym Chaosu, panie redaktorze, jak to brzmi? Mm, Generalnie jak jeden z synów podczas śmierci wyzwala wir osnowy, to wiedz, że coś się dzieje. Dobra, synów za dużo powiedziane, jego szczurów laboratoryjnych. I też w poprzedniej książce, w tych, jak to się nazywało, Wystąpieniu Aniołów, jest też krótka scena z Imperatorem. Tam jest pokazane, jak bardzo potężnym on jest psionikiem. To są takie okruszki lore, które... Dużo różnych okruszków lore w tych książkach jest i każdy zbiera w nich to, co sam chce. To nie? Bardzo ciekawe. Też się rozglądałem za fizyczną kolejną częścią książki. 8 tomem i to jest Mechanicum. Oczywiście Copernicus Corporation trochę pokpiło dostępność i jest tylko dostępny second hand. Książki za 50 zł, która kosztuje w second handzie po 200 zł. Więc, więc raczej nie kupię. Na szczęście dzisiaj była informacja też, że wypuszczają do dostępności na audiobooku właśnie 8 część, więc kasiurka zaoszczędzona. Choć też planuję sobie kiedyś całą kolekcję Herezji Horusa zrobić fizyczną, a jednak 60 parę książek, dobra, 54 i kolejne 11 oblężenia Terry, to jednak to nie będzie mały wydatek. Imperator mi dziś przyjechał Legends of Wolves, 800 stron czytania, mam w tym Blood of Azahane, Stormcaller, The Hellwriter Gate i Kraken. Okej. To są 40 książki, co nie? A i właśnie jak nazywał się Kolot PKP. Kolot PKP miał kremówka w nazwie. Nie wiem, czy kremówka papaja, czy kremówka szatana. Ale on tylko wbijał zawsze na streamy, co nie? Nie pamiętam, czy by on był na Discordzie. No proszę, 40 książki. Ja ze stricte 40 książek czytałem tylko Duchy Gaunta. I to tylko pierwsza. A i przesłuchałem sobie Hell's Reacha. A tak to jedynie co to w kodeksach, albo podręcznikach, albo innych tego typu rzeczach. No i lore videos na tym. Lore videos na YouTubie. Jeśli chodzi stricte o 40, co nie? Jeśli chodzi o 30, no to tutaj już trochę więcej. Bo planuję dojechać wszystkimi książkami z Herezji Horusa, które już i tak mi zrobiły spory background.
No i to, co jest jeszcze w kodeksach albo książkach z misjami narracyjnymi. Tu akurat do Titanicusa, ale to dużo mówią o sposobie myślenia właśnie mechanikum, o sposobie myślenia e, poszczególnych legionów. Bardzo dużo loru. Zagadnienie robię się coraz to bardziej natchniony nadzieją. Zobaczymy. Ale 2,5 kafla cały czas nad głową wisi. Dobra? Niczym miecz z Damoklesa. Miecz PKPS-a. Było uważać, jak się jeździ. To by teraz nie było martwienia. Nie 2K, 2K, nie 2,5. 500 w tą, 5 w tamtą. Ostatnio zgarnąłem Lucas the Trickster za 90 euro. Ała. A to jest o kim dokładnie? Bo nie kojarzę postaci. No, moimi najdroższymi książkami 40 to są te, no, podręczniki do Titanicusa, które po około 200 wychodziły. W sensie złotówek, na oraz nie mam pojęcia ile to będzie. Lucas the Trickster to najlepsza postać Space Force. Ja jeśli chodzi o lore wilkowy, to jestem kompletnie na bakier. Jedyne co wiem o wilkach to to, że miały duży udział w wybijaniu innych legionów od drugiego i 11. Stąd też ochoczo, jak trzeba było wyciąć Legion Magnusa, to pomimo, że nienawidzą Cyjników, no to też oni zostali jako pierwsi wybrani do tego, co nie? Bo już mieli w tym doświadczenie. I to jedyne, co wiem o wilkach. Ojciec na 100% podaruje mi tą niewielką sumę, co nie? Za bycie Leganem. Tak, 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 oczywiście. Już pędzę, lecę, biegnę. Taki ala Loki sprawia psikusy swoim wrogom i oszukuje samego Magnusa. A proszę. Czekaj, to jest książka stricte 30 czy 40? A ta farba mi dzisiaj nie kryje. No po prostu mnie za chwilę coś pochrzani. Dobra, musiałem trochę bez tego rozcieńczyć. Znaczy ogółem książki 40 herezyjne, jeśli nie są dostępne w normalnej sprzedaży, to one potrafią jakieś chore pieniądze osiągać.
sumie tak samo jak figurki, które akurat nie są w sprzedaży. Tam się czaję na Sinister Titana, ale jedyne co to jest na stronie GW i jest przeważnie niedostępny, więc trzeba polować na niego. A second hand to jest tysiak, dwa. Straszne pieniądze. Gdzie sam na stronie GW, no to on tam kosztuje ponad 5 stówek. No niestety GW nie potrafi normalne ilości rzeczy na stanie, co nie? Nie, to jest 40, opowiada o ataku, a raczej o wyprawie na polowanie mrocznych Eldarów na Fenris i Lukas z Watachą, do której został przypisany, napotyka się na nich i można powiedzieć, że na końcu mają remis. Okej, coś takiego. Ciekawe. No ogółem mam nadzieję, że przez te książki, te herezyjne, poznam trochę więcej lore mniej znanych legionów, bo o ile główne takie zbuntowane legiony, czyli nie wiem, Dead Guardii, gdzieś Imperatora, kto tam jeszcze jest? Bóg mi wyparował. Tysiąc Synów, Korn i Pożarcze Światów. To oni już są jakoś zarysowani i o nich to już tam można było się więcej dowiedzieć. Ale o takich legionach, właśnie czy właśnie jak Raven Guard, e, czy de facto nawet takie rzeczy jak Ultramarinesi i ich przeszłość, Imperium Secundus, to ja aż tak dużo nie wiem. A o białych szramach to już w ogóle zero. To prawda, teraz mi się białe szramy pojawiły w poprzedniej książce, czyli w Zstąpieniu Aniołów i trochę można było wyczuć, jaki z nim jest klimat, jakie oni mają podejście do innych. E, Wiem, mam dwie figurki Lukasa, też trochę kosztowało, ale kurwa bardzo, bardzo go lubię i aż mi się serce pęka, jak dowiedziałem się, że nie będzie go w Primaris i zniknął z kodeksu. O, najgorzej. Najgorzej. A w tych nowych figurkach wilków, które teraz wychodzą, nie ma go? I też nie powiem, z tych książek chciałem się trochę dowiedzieć na temat Legionu Alpha, bo jest jednym z ciekawszych i powiem, to teraz już wiem, dlaczego jest jednym z ciekawszych. Nie ma niestety, no. GW tak robi, że niektóre rzeczy po prostu wyrzuca i nie ma. Mm. A też fajnie się obserwowało. Legion Alpha jest moim zdaniem overrated. Wiesz co, na polu bitwy prawdopodobnie tak, ale jeśli chodzi o lorowe rzeczy, to no to jest srogi vibe. To jest Legion, znaczy inaczej. Marini z tego Legionu
Są mistrzami infiltracji, to nie? Czyli bardzo im łatwo przeniknąć za linię wroga i tam się najlepiej czują. Często posługują się agentami swoimi, czyli nawet nie stricte legionistami Legionu, a prze- przegapadzają e, lokalną książkę Legion to moje największe rozczarowanie. O, proszę. To raczej ci nie muszę tłumaczyć, jak na nich patrzę, bo jestem gdzieś teraz trochę za połową i mi się to fest podoba. Fest podoba mi się cały ten klimat z Grammaticusem, tym, że legioniści się pojawiają, znikają, zagadka tego ciała, to jaką rolę tam odgrywa ten zbór, czy tam zakon, czy zbór w sensie eldarzy, jak dobrze rozumiem. No podoba mi się ten plot. Ale to może pod koniec mnie jeszcze rozczarują. Zobaczymy. Ale mi też się podobała poprzednia książka, czyli Stąpienie Aniołów, która jest uważana za jedną z najsłabszych. To prawda, przez połowę książki faktycznie były nudy fest, ale finał na świecie chaosu, no to mi się podobał i według mnie ten finał tylko uratował tą książkę, bo inaczej to byłoby krucho. To prawda, finał był dla mnie za szybki. Okej. Zobaczymy, bo jestem ciekaw, jak to się zakończy. Bo wydarzenia z książki, jak dobrze zrozumiałem, dzieją się w trakcie krucjat jeszcze. Eee, w trakcie krucjat, w trakcie wycinania orków na Ulanorze jeszcze. Więc jestem ciekaw, co dalej z tego wyjdzie. W ogóle sam pomysł tego, że niektórzy z Imperium wiedzą trochę mniej lub trochę więcej na temat chaosu, to też jest to jest bardzo ciekawe. To jest, z naszego punktu widzenia czterdziestkowego to jest wiedza oczywista, ale w tamtym okresie to jest wiedza raczej taka ukryta, co nie? I wiedzą tylko nieliczni na ten temat. To jest coś jak projekt Manhattan w trakcie II wojny światowej. Wiedzieli o tym naprawdę nieliczni i dla Japończyków to był faktycznie szok. To życie na Kalibanie ssało od takie fantazy. No, to było takie ale te bestie, które tam były, one były wytworami chaosu. One były jakimś tam formą życia z Kalibanu, która była zmutowana przez chaos. I tam też była cała ta Rada Eldarska. I to z kolei było ciekawe. Imperator nie miał planu, po prostu fuck it we ball. Ja myślę, że Imperator zamknął się w piwnicy, chciał zrobić tego Webwaya, bo akurat nie mam zielonego pojęcia, co się działo z Imperatorem do momentu oblężenia Terry. Eee, ja się dopiero będę na temat dowiadywał. Eee, bo mam wrażenie, że do momentu oblężenia on jest kompletnie nieobecny.
W sensie, że albo coś go fizycznie zatrzymało, albo był w jakiejś stazie, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo tego fragmentu jeszcze loru nie znam za mocno. Ogólnie wiesz, co się stało między Magnusem a Rasem? Wiem, że Raz został wysłany na to, żeby zrównać z Ziemią Prospero. I to zrobił, wyżynając praktycznie prawie cały Legion Magnusa. I też to rozumiemy, kim jest Raz. E, To Raz jest nienawidzi psioników, uważa ich za gorszych i dla niego to było tym łatwiejsze i tym chętniej to zrobił. A co i jak zrobił, w jaki sposób ich wyżynał, jaki tam był większy beef pomiędzy nimi, nie mam zielonego pojęcia. Lubię Magnusa, proszę. Wszyscy wiemy, że nie zrobił nic złego, choć zrobił. Elegancki gubernator, który daje plus 50 dochodów przy wycinaniu jakichś dochodów. Ta. To jak fan Space Warsów powiem jedno, to, że do tego doszło, to pokaz głupoty ich obojga. Nie, no absolutnie. Ogółem cała herezja jako koncept to jest de facto 20 generałów, debili, którzy dali się wyrolować i pół galaktyki przez to musiało spłonąć. Inna sprawa, że imperator zakładał, że w pewnym momencie będzie musiał się swoich prymarchów pozbyć i dojdzie do jako takiej wojny domowej, ale nie na taką skalę, co nie? Więc on miał z tyłu głowy, że w pewnym momencie prawdopodobnie Horus się na niego rzuci. Stąd między innymi powstały Sinister Titany, które były przygotowane przed herezją, które w niektórych miejscach herezji robiły ogromną różnicę, to nie? Plus czytałem, że Tau kiedyś pobili to miasto mrowisko i chcieli naprawić całe miasto itp., naprawili rzekę, a jak się ludzie dowiedzieli, to zniszczyli całą planetę. No, ludzie w Warhammerze to są debile, no, bo inaczej się nazwać ich nie da, bo de facto byliby w stanie dużo łatwiej sobie podporządkować większość galaktyki, jakby nie wyżynali wszystkiego, co się da. Bo większość raz, bo większość raz e, była bardziej neutralna Imperium niż antagonistyczna, to nie? Bardzo dobrze jebać Tau. O nie, nie, nie. Tau to moja pierwsza armia. I bardzo dobrze wspominam. Co prawda głównie kury robiłem z Tau, no bo uwielbiałem kruty, ale te ich pancerze, piękna sprawa. Imperator nie wiedział o zagładzie. No akurat ciężko to. Imperator był na Ulanorze. No, miał tron z głów orków. Więc to imię imperatora jednak zostało skalane, jeśli chodzi o orki.
Kurde, wyciągnął mi to z ust. A? A gdyby inne rasy miały żyć, to zostałaby stworzona na jego podobiznę. A, na pewno, na pewno. Jezu, co tak długo malujesz? No, mam akurat taką część z tymi nogami, ona jest koszmarna do malowania. Nie wiem, dzisiaj to nie jest mój dzień na malowanie, ale cóż, jestem na ostatniej, bo już mam dwie takie machnięte, teraz robię trzecią i potem biorę się w końcu za inne elementy. Ciach, 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 byle jak, świeżą drachę na majskach i gotowe. No, na pewno. Minimum poziom, jaki chcę osiągnąć, to jest ten, który był wcześniej. Będzie widać na kamerce, będzie widać. Albo nie będzie. To jest minimum poziom, który chcę osiągnąć, a tego jednego malowałem do tego poziomu łącznie 6-7 godzin. Z podstawką ze wszystkim, co nie? Jeszcze bez dekali, czyli 2 na 10. Absolutnie, 2 na 10 to jest mój goal. Więc, w ogóle mam farbę, farbę, klej mam otwarty. Zostaw Sarę, gdy GW chciało je pomalować, to by je sprzedawało pomalowane. No, ortodoksi figurkowi. Ostatnio na Peju mówiłem, że będę malował figurki do tego, e, jak to się nazywa ta gra? Do Talizmana. To ktoś tam mi pisał, że nie, one powinny być w takim kolorze. Domaze... Papieski mech? Dzień dobry. Proszę bardzo. Kremówkowy mech. Pan zamawiał, pan ma. Bardziej żółty. Czekaj, czekaj, mam bardziej żółtego. To był Knight, to jest Tytan. Ten jest bardziej żółty i to jest Tytan. I to jest najmniejszy, bo to jest Warhound. Bo mam jeszcze... Mordeczko, chodź tutaj. Bo mam jeszcze Rivera, który już jest bydlakiem. A za mało pontyfikatu białego, tak. I ogólnie jak patrzyłem ostatnio na największy tytan, jaki jest do Adeptus Titanicus, na ten Iconoclast, to jest 2 razy wielkości tego. To bydle jest jak moja ręka, to nie? Albo nawet większe. A zepsuty kontrast i balans kolorów. No niestety, to jest tylko głupia kamera z iPhone'a. Jak się... Jak w końcu kupię normalną kamerę i podepnę, to wtedy będziecie mogli psioczyć na wygląd. A tak to teraz nie. Psioczenie jest zabronione. Ustawą znieść psioczenie. Dobra. Dobra. Nówki pokończone. Teraz jedziemy z brońkami. No, to są twoje pacyny, maluj jak chcesz. Nie, no to wiadomo. Choć nie powiem, staram się ich trzymać w miarę poprawnie rolorowo. Także jak ten żółty, którego pokazywałem, ten żółty Warhound, Titan, o ten dziad, to jest Legio Gryphonicus i to jest to są faktycznie kolory Legio Gryphonicus. To nie? Bo to jest żółty, szary i ma elementy niebieskiego. Akurat ten nie ma. Chyba drugi ma, bo nie wszystkie mają.
Z kolei to są knajty, to jest House Atrax i one są czarno-czerwone, to nie? I używają tytanów od mechaniku. Z kolei House Cloud Shot, on faktycznie jest biało-żółty i ma niebieskie wstawki na pagonach, co nie? Więc akurat te staram się w miarę trzymać tak zgodnie lorowo. Ale bardziej żółte bym je zrobił. No i mordy trzeba bardziej żółte zrobić. Choć nie powiem, z tego konstruktu Mechanicum jestem fest zadowolony. Na ostatnim live'ie sobie go malowałem. To jest dosłownie 3 kolory na krzyż, a wygląda to genialnie. To nie? No wygląda srogo. Jak jeśli mowa o takim 40 porównaniu. Tak, policyjny Duńczyk, dokładnie. Jeśli mowa o 40 porównaniu, ten duży konstrukt Mechanicum, on jest większy od Knighta, to nie? Bo to jest taki typowy Knight 40, tak zwany Cerastus Knight. I one są najpopularniejsze w 40, co nie? A ten konstrukt Dark Mechanicum, on jest prawie 2 razy większy od niego na tych nóżkach, to nie? O nie, noga mu odpadła. Kurw. Trzeba pajączka będzie naprawić. Cały odpad. Kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, pajączka trzeba będzie zlepić. Ale to później. Ja mam Canis Rexa. Czeka w podkładzie. Co to jest Canis Rex? To jest jakiś duży pies od tych? Od Space Wolvesów? Czy to jest jakiś tytan specjalny od nich? A czy ten Knight specjalny? Czy coś? Na chęci lub kogoś, kto zrobi dobrze i tanio. Ja ostatnio całego Kiltyma, którego mam niezłożonego, niepomalowanego, dałem znajomkowi, niech się bawi maluje. Bo on też się zaczął wkręcać w figurki. No ja wiem, że tego Kiltyma nie dotknę przez bardzo, bardzo długo. Ale nie powiem, Kill Team to jest taki idealny entry level do powrotu do figurek. To nie? To rycerz z ciekawym lore. A, proszę. Nie powiem, trochę mnie kuszą niektóre rzeczy 40, ale dosłownie pojedyncze modele, żeby zrobić sobie dla samego zrobienia. Na przykład właśnie Knighty pod względem Combat Patrola, to wtedy tam są chyba, nie wiem, 2 Armigery czy 2 Questorisy i ma się Combat Patrola, co nie? Kuszą mnie też Terminatory,
Dlatego powiem, bardzo chciałbym zobaczyć Terminatory w tym, w Kill Teamie w jakiś sposób. No i kusi mnie też powrót do Tau, bo to jednak jako moja pierwsza taka styczność, faktyczna styczność z jakąś armią 40, poza starterem czwartej edycji, no to jednak zostaje ten sentyment, co nie? Nawet się rozglądałem, jakby pierwsze kurczaki składać. Kill Team kurczakowy też bym pewno zrobił. Co prawda w High Stormie dostałem Bespidy, które mi się bardzo spodobały. Więc cały czas tam z tyłu głowy mam, ale jednak podejście mam takie, że póki nie skończę z jednym, czyli teraz Titanicusem i Legions Imperialis, bo też mam jednostki do Legionów, to nie tykam w większej skali. Bo jednak te jednostki do Legionów, do Legions Imperialis są tak bardzo wdzięczne. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Bo tu jest dosłownie zrobiona podstawka, przyklejone figurki, pacnięte kolorem jednym i elo. I mamy Legion Alpha. Co prawda z mechaniką to już jest trochę gorzej, tam jest kilka trochę więcej kolorów. Tutaj nawet popłynąłem, żeby e, trochę więcej kolorków dać. To co za figurki dla mrówek. To, mój drogi, był Tactical Squad Marinów. Tactical Squad Marinów i Dreadnought. Porównajmy sobie skalę, co nie? Tutaj mamy Tactical Squad Marinów, a tutaj mamy tego Tytana, co nie? Oni mogą sobie u niego chillować. Kilka takich tactical składów może się sobie u niego chillować na podkładce. No, przyjemne, przyjemne. Ale na razie w Legions Imperialis jeszcze nie grałem, bo tych figurek Tytanów i Legionów można. Tych figurek Tytanów można używać w Legions Imperialis i Adeptus Titanicus, ale figurek Legionów nie można używać w Titanicus, bo są zbyt małe. Ale na przykład Knightów czy właśnie tych konstruktów mechaników już można używać. I na razie zbyt mocno mnie wciągnęło Titanicus, bo bardzo przyjemnie się w niego gra, więc na razie nie mam, jak to się mówi, parcia, żeby malować te figurki mechanikum albo Legionów do Legionus Imperialis, co nie? Ale w pewnym momencie pewno spróbuję i też mi się spodoba. I paradoksalnie, najdłużej te figurki przygotowuje się im podstawki, maluje się podstawki i przygotowuje się do malowania, czyli wycina z tych wyprasek, bo samo ich malowanie idzie turbo szybko, tych małych figurek, bo tam de facto dajesz biały podkład i jedziesz kontrastami albo speedpaintami, co nie? Bo tam one są tak małe, że za dużo szczegółów tam się nie da zrobić, więc jedziesz sobie po całości. Za to nad tymi tytanami czy knightami to można spędzać dziesiątki godzin, co nie? Letko dziesiątki godzin.
Aż sobie spojrzę, którego mam najbardziej skończonego, żebym mógł coś więcej o nim powiedzieć. A, poza tym ostatnim Knightem, na którego poszło z dobre 6-7 godzin, to z Tytanów chyba ten jest najbardziej skończony i on lekko... O, się kolega zakurzył. 15 godzin zjadł? Lekko. Inna sprawa, że też robiłem je po bożemu, czyli magnetyzowałem im wszystkie e, magnesowałem im wszystkie brońki, więc mam do dyspozycji dla niego, nie wiem, ze 20 różnych broniek, co nie? Tak samo tutaj z tym Riverem, to też wszystko magnetyzowane. Nie no, mówisz, że piasek i Goblin Green, ale spójrz na przykład, jakie sobie tutaj trzasnąłem te podstawki do tego, takie mechanikumowe z częściami fabryk i innych rzeczy. No jednak to się na to się przyjemnie patrzy. Ja lubię. Tak samo jak tutaj mam te Questorisy mechanikumowe. Tutaj bardzo podobna historia, też podkładki takie z elementami mechanikumowymi. Nie? Nie skończyłam muzykę. Lecimy sobie tym. Goblin Green mówisz? Ja myślę, żeby zrobić sobie podstawki w dwóch kolorach, bo tutaj mam armię, legiony zdrajców i lojalistów, więc myślę, żeby jedne zrobić sobie złotymi obramowaniami, taki jasno złoty, a drugie może srebrne? Nie wiem, jeszcze coś wymyślę, ale takie niestandardowe obramowania chcę robić. Albo w kolorach legionów, czyli w tym wypadku to był właśnie taki kremówkowy złoty, a drugi byłby czarny, co nie? Albo czerwony. Ja uciekam, powodzenia. No, dobrej nocki. Dzięki za towarzystwo, jak to się mówi. A jeszcze na bank będę chwilę siedział, jak to się mówi. No i sobie to powoli idzie. Mam za chwilę będzie przesiadka z dużego na mały pędzel, bo będą mnie chwały sobie detale.
No, no dobra. Jako tako to wygląda. Jak tam, panie Hansie, żyjesz pan tam? Baldurek męczony? Nie, poszedł spać jak nic. Wracając jeszcze sobie do tego School, jak to się nazywa? School Showcase? Tak, School Showcase. O Jezu. Tak się zastanawiam, co mnie najbardziej tam zaciekawiło. Chyba takie najmniej oczywiste rzeczy, czyli speedfixy, czyli ścigające się orki i Blood Bowl. Akurat z tym nie miałem nigdy styczności. Bo tak, wszedł sobie ten remaster Space Marine 1 i Dawn of Wara, ale mam tak trochę mieszane odczucia. Bo z jednej strony od premiery Space Marine 1 nie minęło aż tyle czasu, a z drugiej Dawn of War jako RTS na obecne współczesne czasy jest przestarzały, to nie? Nie jest nowa gra. I tak się zastanawiam, ona będzie miała rację bytu. Tak, to na ludzi gra jeszcze w stare RTS-y. Tam się do nich czasami zaliczam, czasami mam ochotę odpalić, ale często brakuje w nich nowoczesnych mechanik i to aż czuć, co nie? To jest jakby grać we współczesnego koda Call of Duty, co nie? A odpalić sobie na przykład trójkę. No to już jest już ciężkie, to nie? Znaczy pewno da się grać. Nie mówię, że się nie da, ale jednak czuć, że jednak to już jest inny czas. I bardzo mam podobne wrażenie odnośnie tego Danofara. A co poza tym jeszcze co było na tym School Showcase'ie? No festiwal DLC-ków, to nie? Patchy DLC-ków, kolejnych części. Nie powiem, to jest fajne, ale naprawdę jest bardzo mało nowych rzeczy, co nie? Bo na 20 pozycji ponad połowa była DLC-kami, było trochę kontynuacji, było kilka nowych rzeczy, które też de facto były kontynuacjami. Było trochę mobilek, które kompletnie mnie nie kupiły.
Space Marine VR był ciekawy, ale to też trzeba mieć VR i też trzeba gdzieś się ruszać. O, cię panie. Mm. O, dobra, ciepnijmy sobie jeszcze trochę tą farbą. O, coś tam pan Hans pisał na tym, na Discordzie. A, jakieś głupie memy wysłał, jak zwykle. Nawet to idzie. Hmm, dobra. Teraz poprawiamy to tu, to tam. O, wymiana pędzelka na inne. I jedziemy z tematem. Dobra. Jest i odłożony. Na ramienniki zrobię im klasycznie. Wszyscy będą mieli mniej więcej to samo. Jedyne co im będę zmieniał to patterny
Na górze i po bokach. Może w jakieś symetryczne, może w jakieś niesymetryczne. Myślę, jakie tu mamy te łapki. Czy one mają jakieś ochronki? Niespecjalnie. One wszystkie będą miały szare łapki. No proszę. No dobra. Łapek po łapku. Dobra. Drugi łapek machnięty. No matko.
Dobra. Po jednym z tych naramienników teraz trzeba machnąć. Hmm, trochę za cienka ta farba. A mnie nie za cienka, tylko za tłusta. Za obfita. Dobra. Jak ty masz zrobione te nawolenniki? Dobra, to zróbmy ci w dwóch różnych odcieniach. Witam, panie Szawik. Co tam słychać? U mnie dzisiaj malowanie knajtów i gadanie o nowościach z, z Game Workshopu de facto. Bo i mieliśmy Skull Festival i mieliśmy teraz premierę trzeciej edycji Herezji Horusa figurkowej, co nie? Gdyż był bardzo fajny cinematic. Nawet jak ktoś się Herezją nie interesuje, to cinematic jest na poziomie tego de facto drugiej edycji Herezji Horusa z samym Horusem. Nomen omen. Ale ci jakoś. Remont mieszkania ostatnio zacząłem. U nas na szczęście na razie remontów odpukać nie ma w planach. Choć nie powiem, lista rzeczy do naprawy w domu. Jak i wiadomo, drobnych pierdółek. Zawsze długa. Ostatnio mi dzieciaki załatwiły fotel. Eee, więc teraz muszę go skuć jedną. To już powiedziane, muszę wyciągnąć jedną deskę z fotela, ponawiercać ją, poprzycinać. Znaczy wziąć świeżą deskę, bo tamta jest połamana. Ponawiercać, poprzycinać, porobić dziurę na nóżki od fotela i go zmontować na nowo w jakiś sposób. Ogrywam Roadcrata. Nie kojarzę. Nie kojarzę niestety. Ja właśnie musiałem mieszkanie niby było remontowane w 2005. Jak je kupowałem w zeszłym roku, to tego nie wiedziałem. Się okazało, że cała elektryka była na jednym bezpieczniku. Nie, no to nie ma. To niestety nie ma przebacz i trzeba zrobić to tak jak trzeba, bo inaczej to jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj nie ma co się oszukiwać.
Najczęstszą przyczyną pożarów w domkach, mieszkaniach jest instalacja elektryczna. To się to gra od twórców SnowRunnera. A, Roadcraft! O proszę. Ja nawet myślałem, żeby ją zacząć sobie tykać, ale na razie ogółem nie czuję jako takiego grania w gierki. A jakbym bardziej czuł granie w gierki i miałbym ochotę na tego typu gierkę, to bym pewno do SnowRunnera usiadł. Choć wiem, że Roadcraft to jest całkiem co innego, bo tam, jak dobrze rozumiem to, co widziałem na gameplayach, to tam masz sobie jeżdżenie, skautowanie rzeczy, ale masz sobie też planowanie teraz innych ciężarówek i taką de facto automatyzację trochę, co nie? Tam widziałem też na Steamie różne opinie i mam wrażenie, że to mogą być ludzie, którzy nie do końca zrozumieli, jaka to jest gra. Chyba, że faktycznie coś tam jest z Partolonem, to wtedy peszek. No i gitares. Tutaj będą inaczej, bo tutaj wszystkie są na lewo, tam wszystkie są do środka, a tutaj zrobimy 3/4. Planowanie jest dość tego. Tak, planowanie jest dość sporo. Na razie zrobiłem mapę tutorialową i jeszcze jedną na 100%. Nie no, to szybko w takim razie. Bo u mnie w SnowRunnerze mapka na 100% to jest dużo godzin. A ten Roadcraft wyszedł wczoraj? Przedwczoraj? Dobra. Trochę boli fakt, że nie ma zużycia paliwa ani uszkodzeń. Sama fizyka błota jest uproszczona, ale przyjemnie jest. No, jednak to jest trochę inny typ gier, bo tu już mamy trochę więcej takiego zarządzania całą flotą tych pojazdów, co nie? Więc no siłą rzeczy to musiało być uproszczone. No sprawa, oni ostatnio wydali grę, która miała trochę bardziej Madranerowy vibe i miała też Madrunner w nazwie, tylko że się nie przyjęła. Dobra, tutaj mamy chyba wszędzie pacnięte już.
Ale powiem ci, cieszę się, że tego projektu SnowRunnerowego jeszcze nie orają, bo jak dobrze liczę, zostało chyba im jeszcze jedno DLC e, w tym piątym roku, czy piątym albo czwartym, w tej chwili to już się sam gubię. Jestem ciekaw, co dalej. Dobra, tutaj mam już naramienniki pacnięte na szaro. Mm, teraz jeszcze czarny. Jaki czarny? Teraz jeszcze czerwony. Ja bym się nie zdziwił, jakby zarządzaniem paliwem, zarządzanie paliwem weszło w późniejszym patchu jakimś. I oni po prostu tego nie dowieźli na premierę. Jedyne co mnie boli to fakt, że jak już masz zrobione kontrakty, musi ci jakaś ilość pojazdów przejechać, żeby nagrody zdobyć, to potem nie ma żadnej zachęty, żeby to dalej utrzymywać. Znaczy wiesz, no w pewnym momencie w SnowRunnerze też się kończyły mapy, było 100% zrobione i no i tam potem już tylko widoczki pozostają i tyle. Inna sprawa, że SnowRunner trochę ożywił ten gatunek na nowo i kilka gier, które są do niego dość podobne, będzie teraz wychodziło. Wiadomo, tam będą trochę inne twisty, trochę inne podejście. Mm, Ale niemniej, coś tam się dzieje w tym temacie. Jestem ciekaw, czy oni kiedyś pokuszą się o takiego stricte SnowRunnera 2 z bardziej zaawansowaną fizyką, z bardziej zaawansowanymi obiektami. Właśnie na przykład, nie wiem, wylewanie wody, czy wylewanie piasku, tak jak teraz to robią w tym Roadcrafcie, ale mam wrażenie, że chyba nie, chyba nie. Och.
Ale jeszcze patrząc z takiej biznesowej perspektywy, to Spin Tires, a potem Runner tak dużego sukcesu finansowego jak SnowRunner nie odniosły, bo jednak były dość skomplikowanymi grami, co nie? A pula graczy, którzy chcą się męczyć z grą w cudzysłowie, jednak jest skończona. Właśnie nie wiem, bo to ciężko zbalansować między faktycznym, jak najbardziej realistycznym feelingiem, a przyjemnością z gry. Dokładnie, dokładnie. Taki ma należy lepiej masę żyć. Absolutnie. Runner fizycznie jest dużo lepszy, ale przez to ma dużo mniej graczy. No tutaj nie ma co się czarować. O, o Jezu. Jak się zastanawiam, bo tu jeszcze trochę szarego zostało, dodanie to tu, to tam. No, dobra, bierzemy kolejne czary. A co tam? Ciekawe, czy powinien to malować wtedy? No dobra, to zostawiam mu czerwony grzbiet i lecimy z tematem. Proszę, nawet kamera mi nie walała dzisiaj. To jest niezła sytuacja.
Szkoda. Dobra. Jeszcze kilka krawędzi i będziemy mieli temat. Dobra. I środeczek. Muszę sobie chyba inaczej złapać. Dobra, to się potem zateguje. Nieźle. Tu już całość będzie biało-złota. Jeszcze tylko z tej strony przypacnąć. Dobra. Góra zrobiona. Jeszcze tutaj teraz boczki. Zrobimy trochę inny pattern. Dobra. I z drugiej strony robimy to samo. No i nice. Tutaj u niego zostawiłem te czapki na głowie białe. Plus tutaj niecałego breastplate'a zostawiłem też białego. Niektóre miejscówki. Myślę, że fajnie to będzie, jak dodam czerwone i obramowanie złote. Tutaj z kolei zrobimy takie małego reverta. Czyli te miejscówki zrobimy szare. Ciemno-szaro-czarne de facto. A reszta pójdzie na czerwono. Ładź, panie.
Dobra. W tym z kolei zrobimy całe takie szare breastplate'y. Tutaj. U ciebie, kolego, hmm, u ciebie, kolego, zrobimy co innego. Jakby cię pomóc. Odwrotny ten zrobimy, czyli szary po lewej. A na górze. Takiego zrobiłem pół na pół. O, to jest jakiś pomysł. I gitares ten jest pół na pół. Nóżki. U pana pół na pół. Robimy całą resztę też pół na pół. A co tam? O, o, plecy zaczynają boleć. Trochę dużo farby na razie. Cóż. Dobra. Masz takie pojedyncze części. Tobie zrobimy. Co ci zrobimy, przyjacielu?
Środek zrobimy ci czerwony, boki zrobimy ci szare. Dobra, jedne nóżki zrobione, drugie zrobione i ostatnie nóżki. Jak ten jest zrobiony? Ten ma bardzo drogie, ma bardzo drobne rzeczy. I tutaj zrobimy mu rewarda. I na środku zrobimy szare. I na kolankach zrobimy mu też szare. A czerwone zostawimy mu na nagolennikach. Nie. Boże, na ochraniaczach na te kolana, choć to jest robot i on tak naprawdę nie ma kolanów. Ale jako, że nasz mózg zawsze szuka odniesień do samego siebie, no to widzimy tutaj kolana. To nie. Dobra. Tam resztkę szarego sobie zużyję na pouzupełnienie to tutaj mam tych białych plamek. Pewno one sobie znikną przy null oilu później, no, ale mogą zniknąć już teraz. Czyli stan na teraz, stan na dziś. O matko. Owalone wszystko szarym. Teraz zostały czerwone elementy do dodania, złote obramowania i klejenie. Ja to już minęło 2,5 godzinki, co nie? No, nawet niecałe. Myślę, że na dzisiaj będzie tyle. I resztę albo na kolejnym streamie. Najbardziej czuję, że solo poza streamem sobie już dokończę. W ogóle będę musiał założyć sobie jakiś lakier na to. Bo z tego co widzę, zaczynają mi schodzić trochę farby. Więc trzeba będzie. Ale to problem na kiedy indziej. Dobra. Jak to się rzekło, na dzisiaj będzie tyle. Dzięki wielkie i do następnego.